Witam słuchaczy i widzów moich podcastów historycznych i kanału. Czy wierzycie w legendy o zbójnikach, którzy niczym góralscy Robin Hoodowie odbierali bogatym i dawali biednym? A może to tylko piękna baśń, za którą kryje się brutalna rzeczywistość? Krew, zdrada i żebro przebite hakiem kata. Dziś zabiorę Was w podróż do XVII i XVIII wieku, w Tatry, na Orawę, w Beskidy i na Śląsk Cieszyński. Poznacie imiona, które budziły grozę i budzą ją do dziś w góralskich opowieściach. To historia Burego, Kroćpoka i Ondraszka. To historia samego Janosika. Ale też ludzi, którzy zapłacili najwyższą cenę za swoją wolność. Zbójnictwo nie narodziło się z romantyzmu, lecz z biedy i ucisku. XVI wiek, pasterze, podatki, pańszczyzna. Nie każdy chciał się ugiąć, niektórzy wybrali wolność w górach z bronią w ręku. Zbójnicy napadali na kupców, folwarki, a nawet dwory. Zabierali pieniądze, jedzenie, konie i broń. Ale lud ich idealizował. Pieśni uczyniły z nich bohaterów legendy. Mówiły o ukrytych skarbach i tak powstał mit Harnasia, przywódcy bandy, pana życia i śmierci na górskich szlakach. Rok 1529, pierwsza wzmianka o opryszkach w okolicy Żywca. Potem będzie ich więcej. Sobek Bury, harnaś z Milanówki lub Rajczy, straszny i podziwiany, w 1630 roku powieszony za żebro. Do legendy przeszedł jego okrzyk w momencie wieszania na hak. Wio Bury do góry. Ród Klimczaków, Mateusz, Jan i Wojciech. Ich banda napadała, ale potrafiła też stanąć po stronie ojczyzny. W 1656 roku podczas potopu szwedzkiego walczyli za Jana Kazimierza. Król darował im winy, ale szczęście nie trwało wiecznie. Mateusz i Wojciech skończyli na szubienicy. Tomasz Masny z Szarego, złapany i wbity na pal w Żywcu w 1696 roku. Martyn Pardosz-Dzigosik porwał urzędnika, żądał okupu, złapany. Wyrok zapadł 10 stycznia 1689 roku, a miejscem kaźni było wzgórze Grojec. Specjalnie sprowadzony z Krakowa kat zdarł z niego 2 pasy skóry na plecach, obciął mu ręce, po czym powiesił go na haku. A brata jego Pawła kołem połamanego w koło wpleciono. Egzekucja była sławna, gdyż wielu ludzi różnego stanu z daleka się zjeżdżało, rachując ludu na 2000. I wreszcie Jerzy Proćpak, schwytany w 1795 roku wraz z 28 kompanami. Rok później wszyscy straceni. To symboliczny koniec epoki zbójników na Żywiecczyźnie. Największym imieniem był Ondraszek, czyli Ondras Sebesta, syn chłopa z Janowic, bohater pieśni, ale też wróg panów i kupców. Zginął nie w walce, lecz z ręki swojego kompana Juraszka. Zdrada, najbardziej haniebny koniec dla Harnasia. Zginął w karczmie, przyjmując cios ciupagi w czerep. Juraszka chciał zgarnąć nagrodę za głowę Harnasia. Gdy pojechał po odbiór nagrody, został pojmany i stracony przez łamanie na kole. Byli też inni. Torglik z Łomnej, gwałciciel, podpalacz, morderca. Nie było w nim romantyzmu, zginął od kul grabarza, nie kata. Dorota Kubień z Czadcy. Kobieta wśród zbójników przebrana za Wołoszkę, skazana na śmierć i stracona w Cieszynie. A teraz imię, które znacie wszyscy. Juraj Janosik, legenda, bohater, symbol. W rzeczywistości młody harnasz, który działał z bandą na Orawie i Liptowie i Kisucach. Padł w ręce władzy, został skazany na śmierć, hak wbity w żebro. Agonia, której nie sposób sobie wyobrazić. Tak kończył się mit wolności. Ale Janosik nie był sam. Tomasz Uchorcik,
jego poprzednik torturowany na kole, Matej Klinowski, który ośmielił się napaść na orszak samego Jana Kazimierza, wbity na hak w 1696 roku. I wreszcie Matej Tatarka, ostatni z wielkich harnasiów. W 1829 roku złamany na kole i ścięty mieczem. Na koniec pozostawiłem wam historię niczym z horroru. Teraz posłuchajcie o człowieku, który nie był harnasiem. Nie śpiewano o nim pieśni, nie obdarzono go sympatią ludu. Jego imię stało się synonimem grozy. Melchior Hedlow, zwany Strzelcem Melchiorem, urodził się około 1606 roku na Dolnym Śląsku. Walczył w wojnie 30-letniej, a kiedy wojna się skończyła, on wojny nie skończył. W lasach pod Międzyborzem polował na ludzi. Ofiary: kupcy, szlachcice, handlarze bydłem, wieśniacy. Kobiety, nawet kobiety w ciąży. Mówi się, że na lufie muszkietu robił nacięcia, rachunek dusz, które odebrał. W śledztwie miał przyznać się do 251 zabójstw. Niektórzy kronikarze dodają do tego jeszcze coś bardziej makabrycznego. Opowieści o kanibalizmie, o sercu nienarodzonego dziecka. Tu musimy zatrzymać się na chwilę. To ważne zastrzeżenie. Te opisy są prawdopodobnie przesadzone, podkoloryzowane przez kronikarzy lub późniejszych autorów. A może jednak były prawdą. Wiemy, że Melchior był mordercą i rabusiem, ale czy naprawdę był kanibalem? Tego nigdy nie potwierdzono jednoznacznie. 2 listopada 1653 roku Melchior wpadł w ręce ludzi księcia Oleśnickiego, Sylwiusza Wittemberskiego. Proces był szybki, egzekucja brutalna. 19 lutego 1654 roku na rynku w Oleśnicy obcęgi, ogień, łamanie kołem, poćwiartowanie, ciało wystawione na widok publiczny. A jego bracia Maciej i Jerzy również zostali zabici. Nie za mordy, za to, że wiedzieli i milczeli. Strzelec Melchior to postać balansująca między faktami a legendą. Jedni mówią seryjny morderca, jeden z najokrutniejszych w dziejach Rzeczypospolitej. Inni dodają, to tylko przesadzone opowieści, strach ubarwiony przez lud i katów. Kim byli zbójnicy? Czy naprawdę bohaterami ludowymi, czy tylko bandytami, których legenda wybieliła? Prawda jak zawsze leży pośrodku. Z jednej strony ucisk, bieda, walka o wolność, z drugiej zdrady, gwałty, mordy, krew niewinnych ludzi. Jedno jest pewne, bez nich nie byłoby tego mitu, tej pieśni, tej pamięci, która do dziś wędruje po halach i dolinach. Kiedy więc usłyszycie echo góralskiej nuty, może to duch Ondraszka, a może Janosik, który do dziś czuwa nad Tatrami. Dziękuję, że byliście ze mną i wysłuchaliście tej zbójeckiej opowieści. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału i poproszę o łapkę w górę. To pomaga filmowi. Szczególne podziękowania dla DJ-a Don Carlo za kolejny wspaniały cover. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.